Serdecznie zapraszam do odcinka 28 playlisty Jak to działa pod tytułem Czerwona retrospekcja, część 2. W poprzednim odcinku 27 opowiedziałem o ruchu hipisowskim. W tym odcinku powiem parę słów o pewnym komuniście i jego niewiarygodnej karierze. Cofnijmy się o 100 lat wstecz. Przed Johnem Lennonem i hipisami było wielu innych fanatyków tej samej ideologii komunistycznej. Jednym z nich był Altiero Spinelli, włoski polityk komunistyczny i zwolennik federalnej koncepcji zjednoczenia Europy. W wieku 17 lat wstąpił do włoskiej partii komunistycznej, a w 1927 roku jako radykalny dziennikarz w czasie rządów Narodowej Partii Faszystowskiej Benita Mussoliniego został aresztowany za działalność opozycyjną. W więzieniu spędził 10 lat, a po wybuchu II wojny światowej został internowany na wyspę Ventotene wraz z innymi przeciwnikami reżimu Mussoliniego. Według oficjalnej historii, przebywając w więzieniu, oddał się pogłębionym studiom i doznał olśnienia, stając się zwolennikiem idei ponadnarodowej integracji. Jednakże zaczął krytykować komunizm i totalitaryzm stalinowski. Na dodatek za podważanie bolszewizmu i wspieranie Trockiego wydalono go z partii komunistycznej. No cóż, ciekawy przypadek, że fanatyk komunista Spinelli krytykuje komunizm. Dla wyjaśnienia, bolszewizm był odmianą doktryny komunistycznej stworzonej przez Włodzimierza Lenina. Doktryna ta stanowiła interpretację marksizmu i dostosowanie do uwarunkowań rosyjskich. A teraz historia prawdziwa. Rewolucja bolszewicka była zaplanowana i sponsorowana przez międzynarodowych lichwiarzy, których Włodzimierz Lenin był agentem. Rzymianin Trocki był również agentem Borgów, który zmienił taktykę partii bolszewickiej po śmierci Lenina. Obaj panowie, Lenin i Trocki, realizowali plany Borgów i byli zagorzałymi komunistami. Przynajmniej takich udawali. Jak to wyjaśnić, że fanatyk komunistyczny Altiero Spinelli krytykuje komunistę Lenina, a potem wspiera drugiego komunistę Trockiego? Jedynym logicznym wytłumaczeniem tej aberracji jest uznanie faktu, że Spinelli również pracował dla tych samych chlebodawców, co jego poprzednicy, Lenin i Trocki, czyli dla Borgów. Według historii oficjalnej, czyli iluzji rzeczywistości, w 1941 roku Spinelli wraz z towarzyszami napisali tzw. Manifest z Ventotene, w którym przedstawili swoją wizję zjednoczenia Europy. Pod koniec wojny w 1943 roku w Mediolanie Spinelli założył Europejski Ruch Federalistyczny, który propagował federalistyczną koncepcję integracji europejskiej. Wracamy do prawdy. Moi drodzy, ta bajeczka o genialnym komuniście Spinellim jest całkowicie niewiarygodna. Po pierwsze, wątpliwe jest, że tak zwany manifest napisał sam Spinelli, podobnie jak Marx manifest komunistyczny. Rzymianin Karol Marx nie był autorem manifestu komunistycznego, tylko uaktualnił jego treść, czyniąc z niego demagogiczną przynętę dla tłumów. Marx działał na zlecenie Ligi Ludzi Sprawiedliwych, którzy byli przedłużeniem zakonu Illuminati, działającego w podziemiu od 1786 roku. Analogicznie Spinelli nie był autorem manifestu z Ventotene, ale przypisano mu autorstwo dokumentu, który został stworzony wcześniej. Po drugie, całkowicie niewiarygodne jest przypisywanie Spinellemu wizji zjednoczonej Europy, człowiekowi o bogatej przeszłości kryminalnej. Bardziej prawdopodobna byłaby anarchia przeciwko władzy, ale z pewnością nie zjednoczenie Europy. Po trzecie,
w jaki sposób Spinelli zdobył środki na założenie europejskiego ruchu federalistycznego i to podczas wojny. Bez wątpienia Spinelli nie posiadał takich środków i te mógł uzyskać tylko od sponsorów i mózgów całej operacji, czyli od Borgów. Przyjrzyjmy się niewiarygodnej karierze Spinellego. Lata 60. Spinelli jest doradcą znanych osobistości i założycielem Instytutu Spraw Międzynarodowych w Rzymie. 1970 do 1976. Spinelli zostaje członkiem Komisji Europejskiej, odpowiedzialnym za politykę przemysłową. Rok 1979. Spinelli zostaje wybrany do Parlamentu Europejskiego jako kandydat włoskiej partii komunistycznej. Lata 80. Spinelli przedstawia plan zwany planem Spinellego, w którym pod pretekstem wzmocnienia traktatów zmierza do likwidacji państw narodowych. Mało tego, Spinelli zakłada nieformalny klub Krokodyla, w którym gromadzi podobnie myślących posłów z różnych grup politycznych. Nazwa klubu pochodzi od nazwy restauracji Krokodyl w Strasburgu, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie. Mamy tu pełną analogię do afery podsłuchowej z restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie niektórzy polscy politycy przez pomyłkę zaczęli mówić prawdę. To właśnie klub Krokodyla Spinellego opowiadał się za opracowaniem wniosku w sprawie nowego traktatu o Unii. Z oficjalnych informacji dowiadujemy się, że ze względu na polityczną siłę klubu Krokodyla Parlament Europejski powołał w styczniu 1982 roku specjalną komisję, w której Spinelli był głównym sprawozdawcą. W 2 lata później, 14 lutego 1984 roku, Parlament Europejski znaczną większością głosów przyjął wniosek klubu Krokodyla i zatwierdził projekt traktatu ustanawiającego Unię Europejską. Manipulacje Spinellego doprowadziły do podpisania jednolitego aktu europejskiego w 1986 roku i traktatu z Maastricht w 1992. No cóż, przedstawiona historia komunisty Spinellego jest w istocie raportem z planu Borgów krok po kroku realizowanym przez ich agenta. Za zasługi Spinellego Parlament Europejski nazwał na jego cześć jeden z budynków. Jakby tego było mało, 15 września 2010 roku Guy Verhofstadt zainicjował utworzenie grupy Spinelli, mającej na celu ożywienie idei federalizacji Unii Europejskiej. W jej skład wchodzi 110 posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym 4 z Polski. No cóż, nie muszę chyba komentować ostatnich informacji, z których jednoznacznie wynika, że widmo Targowicy ciągnie się za naszymi politykami nieprzerwanie, co świadczy, że nie są i nigdy nie byli odpowiednimi osobami na zajmowane przez nich stanowiska. Jeżeli ktoś miał do tej pory jakiekolwiek wątpliwości o prawdziwych intencjach Unii zwanej europejską, to nadszedł najwyższy czas na ich zrewidowanie. Unia zwana europejską od samego początku była i jest nadal iluzją, a iluzji nie ma sensu naprawiać, tylko powrócić do rzeczywistości. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 28, w którym opowiedziałem o Altieri Spinellim. Serdecznie zapraszam do odcinka 29 pod tytułem Czerwona retrospekcja, część 3.